Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Oglądacie właśnie drugą część filmu z eksploracji pierwszego poziomu szybu Herman, który podczas II wojny światowej zaczął być adaptowany na schron przeciwlotniczy. Pierwszą część materiału znajdziecie w opisie pod tym filmem, a ja z tego miejsca zapraszam Was na część drugą. Zgodnie z zapowiedzią w pierwszej części tego materiału do tej oto rury szybowej opuścimy teraz sondę z kamerami, z oświetleniem, ponieważ chcemy potwierdzić albo wykluczyć, że gdzieś tutaj na tych niższych poziomach znajduje się jakaś odnoga. A więc przechodzimy teraz do dzieła i opuszczamy tam do środka naszą wcześniej przygotowaną sondę. Sonda została opuszczona po to, żeby sprawdzić, czy mamy tutaj do czynienia z jakimiś odnogami poniżej zrębu. No i na głębokości około 6-7 metrów już pojawiła nam się pierwsza, ale podsadzona odnoga. Przepniemy się teraz na drugą kamerę, która ma szerszy kąt widzenia. No i spójrzcie. Po lewej stronie jest nasza pierwsza podsadzona odnoga, a po prawej stronie również mamy odnogę, ale niestety zamurowaną. Lewy górny róg tej odnogi, mamy tutaj do czynienia z jakąś chyba rurą wystającą, ciężko powiedzieć. Przepięliśmy się jeszcze raz na tą pierwszą kamerę i mamy lepszy podgląd na tą naszą pierwszą odnogę, która jak widać definitywnie jest podsadzona jakimś pyłem węglowym. To co teraz widzicie to pozostałości przedziału drabinowego, drabiny oczywiście w stanie agonalnym, a więc jakakolwiek próba eksploracji tych niższych poziomów Hermana i tak musiałaby się opierać o techniki linowe. Ciężko ocenić głębokość, nie? Kolejne metry naszej rury szybowej i już nam śmignęła kolejna odnoga. Przepniemy się teraz na drugą kamerę. Tutaj również chyba była odnoga, ponieważ mamy sklepienie, aczkolwiek cegły są tak idealnie ułożone, że sprawia to wrażenie calizny. Jest strasznie gorąco tutaj ogólnie. Ponadto oddychanie w aparacie powietrza nie należy do najłatwiejszych. Dlatego tutaj cały czas kapie mój pot. To co kapie na aparat ucieczkowy to jest po prostu mój pot. To co widać to pozostałości przedziału drabinowego oraz jakieś części techniczne, rura, być może ze sprężonym powietrzem, ciężko powiedzieć. Patryk, zobacz u siebie na ten manometr. Ponad 1? Ponad 1? Dobra. Myślę, że tam ile mietek zostało? 10 metrów?
Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, okazuje się, że rura szybowa, a w zasadzie obmurze, jest tak naprawdę w całkiem dobrym stanie i pomimo tego, że kopalnia nie funkcjonuje od wielu, wielu lat i w żaden sposób nie jest konserwowana, no to tak naprawdę im niżej, tym te zniszczenia są mniejsze, ponieważ ubytki w obudowie, w obmurzu tak naprawdę są niewielkie. Tu już naprawdę dochodzimy powoli do dna, widać resztki drabin, które wpadły do środka i tutaj zrobimy stop klatkę, ponieważ tutaj na froncie, na tej przedniej ścianie znowu mamy do czynienia ze sklepieniem łukowym, co również by nam sugerowało, iż mamy tutaj do czynienia z odnogą, ale tego materiału, tego luźnego materiału, który znajduje się tutaj, powiedzmy, że na dnie tego szybu, jest tak dużo, że ciężko się dopatrzyć jakichś dalszych po prostu jakby korytarzy. No dobra, Mietek, zawierz super właśnie tak, wiesz. No, może nawet tam. No i zabierz jakoś tam, no, nie wiem, właśnie. Będziesz mnie tak zwijał albo coś? Teraz tylko, żeby nie spadła w dół i będzie dobrze. Mamy. Oczywiście ja jeszcze nie wiem, czy te 3 kamery, które zostały opuszczone tam do środka, cokolwiek sensownego nagrały. O tym dowiemy się dopiero podczas montowania tego filmu, ale skoro już jesteśmy w tym miejscu, to chciałbym wam pokazać, że rura szybowa oczywiście wychodziła wcześniej na powierzchnię. To jest to, co ja wam już mówiłem wcześniej. Od poziomu zrębu do poziomu stronowego, a więc do tego poziomu, gdzie my się znajdujemy, ta rura szybowa została zasypana i chciałbym wam ją teraz pokazać. A więc spójrzcie, tam u góry mamy wyjście na powierzchnię. Oczywiście ono na chwilę obecną jest, no nie wiem, czy zabetonowane, zagruzowane. W każdym bądź razie wyjść na powierzchnię tędy się już nie da. A nam nie pozostaje już nic innego, jak tylko pokazać wam dalszą część tego wyjątkowego miejsca. Tam gdzieś dalej powinny znajdować się między innymi toalety, miejsca, gdzie wcześniej znajdowały się łóżka, chociaż łóżka to chyba za dużo powiedziane, ponieważ w takich 3 długich odnogach prawdopodobnie znajdowały się prycze. Coś, co pozwoli ludziom tutaj po prostu przetrzymać atak bombowy. Tutaj wygląda to, jakby ktoś tutaj miał, nie wiem, świeczkę wcześniej, ale nie wiem, czemu tak wysoko podwieszoną pod stropem, bo w takiej sytuacji ta świeczka nic nie pomoże. Kolejna wnęka. Tutaj mamy ogólnie obejście szybu, bo skoro tam mieliśmy tą wielką dziurę prowadzącą w głąb ziemi, to tutaj można było ten szyb bezpiecznie obejść. Kolejny korytarz, kolejna odnoga. Bardzo wysoka, bardzo przestronna. I na końcu ślepa. Na stropie oczywiście podwieszone jakieś fragmenty od oświetlenia, napowietrzenia tego obiektu. Na spągu chyba ślady po podkładach po kolejce wąskotorowej. No i tutaj dalej już pójść się nie da, ponieważ doszło do obwalenia się tych skał ze stropu. Ja może w tym miejscu się też czegoś wytłumaczę, bo pewnie część osób zauważy, że nie mam kasku na głowie. No, jest to podyktowane tym faktem, przede wszystkim, że w sytuacji awarii aparatu powietrznego i tak dalej, będę w stanie szybciej założyć aparat ucieczkowy. Nie będę musiał się szamotać z rozpinaniem pasków, które znajdują się
gdzieś tutaj pod moją szyją i po prostu będę w stanie szybciej założyć aparat ucieczkowy. Dlatego też tego kasku nie mam. Druga sprawa jest taka, że no, jak widać, strop większości tego obiektu mamy obetonowany. Inaczej, wzmocniony po prostu cegłą, zatem no nie ma tutaj tak naprawdę jakichś większych obwałów, obwisów, które mogłyby zrobić mi krzywdę. Kolejny, taki sam korytarz, zauważcie, on również jest zasypany i to wiem, ale jakby przekrój, jego wymiar jest taki sam i na stropie również podwieszone haki, a więc no to właśnie wygląda tak, jakby to były właśnie takie typowe odnogi właśnie z łóżkami, z jakimiś takimi miejscami, gdzie można po prostu zmieścić większą ilość osób, a tutaj mieliśmy taki ciąg, ja bym to nazwał komunikacyjny. I kolejna, trzecia już, taka sama sytuacja, taki sam korytarz. Pozwolicie, że zerknę na zapas powietrza. Mam 170 barów powietrza, poprawcie mnie proszę. I w tym miejscu, moi drodzy, mamy kolejną śluzę gazoszczelną, pierwszą śluzę. Przechodzimy dalej i mamy co? Drugą śluzę. I znowu trafiamy do głównego korytarza. Po prawej stronie, po lewej stronie był oczywiście rząd toalet. Chyba nikt nie wyobraża sobie siedzenia w schronie, który nie posiada toalety, prawda? Więc rzecz jakby jak najbardziej normalna. Lewa strona nieudolnie podsadzona. Nigdzie tam nie da się iść. Po lewej stronie mijamy kawałki takich drewnianych bali, które służyły biedaszybnikom do wzmacniania stropu. I w tym miejscu nasza wycieczka się kończy, ponieważ tutaj znajdowało się jeszcze jedno wejście. Ale ono jest zasypane. Moi drodzy, i w ten oto sposób pokazałem Wam wszystkie dostępne tak naprawdę zakamarki Hermana, a w zasadzie tej części schronowej. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak było, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Zachęcam Was oczywiście również do subskrybowania tego kanału, żebyście mogli być na bieżąco. A w opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, do stron moich reklamodawców, którym z tego miejsca oczywiście serdecznie dziękuję za wsparcie, bo to dzięki tym osobom, dzięki m.in. moim patronom, ten materiał mogłem dla Was zrealizować. A więc kierujemy się ku powierzchni. Z mojej strony byłoby to wszystko. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego.